USA bez zmian. Więc dzisiaj zaglądamy do agencji informacyjnych w Rosji i Ukrainie. Ukraińskie agencje informacyjne piszą: w Dnipro doszło do serii potężnych eksplozji podczas alarmu powietrznego. Ukrinform donosi, że w Dnipro doszło do silnych eksplozji podczas ostatniego alarmu powietrznego. Mieszkańcy relacjonują, że odgłosy wybuchów były słyszane w różnych dzielnicach miasta. Władze apelują do obywateli o zachowanie spokoju i przebywanie w schronach. Trwają ustalenia dotyczące skali zniszczeń oraz ewentualnych ofiar. Według wstępnych informacji uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz infrastruktura energetyczna. Siły ratunkowe są na miejscu i prowadzą akcję ratunkową, ale nie samym konfliktem żyje Ukraina i znalazły się tam takie informacje, jak najpopularniejszym samochodem w Europie w marcu 2025 roku został hatchback Peugeot 208. Jak informuje Unian, Peugeot 208 ponownie został liderem sprzedaży samochodów w Europie. W marcu 2025 roku model ten zdominował rynek dzięki nowoczesnemu designowi i oszczędnym wersjom silnikowym. Dużym atutem auta jest także dostępność wariantów elektrycznych. Eksperci zauważają, że rosnące zainteresowanie Peugeotem wynika także z jego atrakcyjnej ceny w stosunku do konkurencji. W zestawieniu sprzedaży wyprzedził takie modele jak Volkswagen Golf czy Toyota Yaris. To kolejny sukces francuskiej marki w trudnym okresie dla motoryzacji. Ukraińska Prawda informuje również, że przejście graniczne Szeginie ograniczy ruch dla samochodów osobowych do 10 maja z powodu prac remontowych. Ukraińska Prawda informuje, że na przejściu granicznym Szeginie wprowadzono ograniczenia dla samochodów osobowych. Utrudnienia potrwają aż do 10 maja 2025 roku. Powodem są intensywne prace remontowe na infrastrukturze drogowej i celnej. Władze apelują do kierowców o wybór alternatywnych przejść granicznych. Piesi oraz transport ciężarowy będą obsługiwani bez większych zmian. Mimo pewnych niedogodności, modernizacja ma na celu usprawnienie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa w przyszłości. A co słychać w Rosji? Rosyjskie agencje informacyjne piszą, że wyzwolenie obwodu kurskiego wzmocniło pozycję Rosji na torze negocjacyjnym. TASS przytacza opinię eksperta, według którego wyzwolenie obwodu kurskiego znacząco poprawiło pozycję Rosji w rozmowach dyplomatycznych. Analityk podkreśla, że kontrola nad tym obszarem przywróciła strategiczną przewagę. Sukces militarny wzmocnił również morale rosyjskich sił oraz społeczne poparcie dla działań rządu. Z punktu widzenia negocjacji, Rosja zyskała nowe atuty w rozmowach dotyczących przyszłego układu bezpieczeństwa. Ekspert uważa także, że Zachód może być zmuszony do większych ustępstw. Na razie nie ma jednak oficjalnych potwierdzeń o rozpoczęciu nowych rund negocjacyjnych. Nowosti informuje, Hamas dąży do zawarcia 5-letniego rozejmu w konflikcie w Gazie. Według informacji RIA Nowosti, Hamas zaproponował zawarcie 5-letniego rozejmu w strefie Gazy. Celem tego porozumienia jest ustabilizowanie sytuacji humanitarnej i politycznej w regionie. Rozejm miałby obejmować także stopniowe znoszenie blokady oraz rozpoczęcie odbudowy infrastruktury. Hamas oczekuje, że Izrael w zamian złagodzi restrykcje graniczne. Negocjacje mają być prowadzone przy udziale międzynarodowych mediatorów, w tym Egiptu i Kataru. Jak zauważają komentatorzy, inicjatywa ta ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników w obu społecznościach. Interfax podnosi temat przyszłości rubla i tak. Bank Centralny Rosji utrzymał prognozę wzrostu kredytów korporacyjnych i detalicznych na 2025 rok. Interfax poinformował, że Bank Centralny Rosji nie zmienił swoich przewidywań dotyczących rozwoju rynku kredytowego na 2025 rok. Oczekiwany jest dalszy wzrost zarówno kredytów korporacyjnych, jak i tych udzielanych klientom indywidualnym. Bank ocenia, że dynamika gospodarki rosyjskiej pozostaje stabilna mimo zewnętrznych presji i sankcji. Prognoza zakłada umiarkowany wzrost popytu na kredyty hipoteczne oraz konsumpcyjne. Instytucja zapewniła, że będzie monitorować sytuację i dostosowywać politykę w razie potrzeby. W komunikacie podkreślono, że zachowanie płynności finansowej i ograniczenie ryzyka pozostają priorytetami. Jak widać, rubel górą, a dolar spada ze względu na kręcącą się karuzelę Trumpa.